rozbawiło mnie to trochę, że ja się spodziewałem tego mistycznego procesu, a zastałem melanż, nie? Wszyscy najebani po prostu. Piwo bezalkoholowe. Sakura to po japońsku drzewo wiśni. Hanami to sezon ich kwitnięcia. 2-tygodniowy sezon melanżu w Japonii, zazwyczaj na przełomie marca i kwietnia. Nagle w całej Japonii okazuje się, że te wszystkie drzewa dookoła ciebie to są drzewa wiśni. Wszystkie przez ten czas pięknie kwitną na biało i zachęcają ludzi do piknikowania. Podstawowa trudność w taki weekend w parku Hanami to znaleźć swoją imprezę, bo ludzi jest tutaj tak dużo, że sieć komórkowa nie działa. W tym roku niestety pogoda się nie udała i trochę wszystkim zepsuła zabawę, bo nie jest tak ładnie jak mogłoby być, ale i tak jest bardzo dużo ludzi. Popatrzcie, to jest kolejka do męskich toj-tojów. Stało się, proszę Państwa, vlogi o kiblach. Piękne dzisiaj są te kwiaty, no. Jak jest full bloom, to takie najpełniejsze są te gałęzie. W czasie Hanami kwitnące wiśnie codziennie są inne. Przechodzą przez kolejne stadia tego procesu. Z jednej strony coś, co ci się podobało, odchodzi, z drugiej strony się zmienia. Nazwijcie mnie sucharzem, ale bardzo mi się ta symbolika Hanami zawsze podobała. I jak przyjechałem do Japonii, to rozbawiło mnie to trochę, że ja się spodziewałem tego mistycznego procesu, a zastałem melanż, nie? Ale z drugiej strony może to jest dla Japończyków po prostu zbyt oczywiste, żeby spędzać nad tym czas. Mnie to cieszy i ta refleksja nad przemijalnością podczas Hanami zawsze jest dla mnie bardzo wzruszająca. Piękne jest to, że kwiatów wiśni pod żadnym pozorem nie można niszczyć. Co jakiś czas jakiś pijany obcokrajowiec będzie próbował podczas Hanami potrącić gałąź, żeby płatki bardziej spadły do zdjęcia, albo zerwać jeden kwiatek. Jest to bardzo źle widziane i Japończyk nigdy by czegoś takiego nie zrobił. Przyznam szczerze, nie wiem, na ile chodzi o ogólny szacunek do natury, a na ile o taką zdroworozsądkową japońską kolektywną solidarność. Gdyby każdy wziął sobie jeden taki kwiatek, to przy tej liczbie ludzi prawdopodobnie nic by z nich nie zostało. Ta droga tutaj to jest ta alejka, którą biegam przez cały rok, więc widzicie, że w czasie Hanami bieganie nieczynne, zamknięte. Kurde, no mam trochę problem. Nie mogę ich znaleźć. Nie zgadza się pin na mapie, który zapisałem z lokalizacją pikniku. A do tego fakt, że nie mam telefonu, nie pomaga. A tam Boże, chill i akceptacja. Tego się próbuję nauczyć, żeby... Jest jak jest dobrze. Może po prostu jest fajnie. Są różne rodzaje takich wyjść na Hanami. Są z kolegami z pracy się idzie, rodzinne, są wyjścia z przyjaciółmi, czy jakieś, nie wiem, no po prostu tematyczne na zasadzie techno-Hanami. Różne, no a przez to, że wszystko się odbywa w parkach, to zazwyczaj takim właśnie wyzwaniem jest to, żeby dokładnie, precyzyjnie lokalizację skomunikować wszystkim ludziom. Bo nie da się tego do końca przewidzieć, gdzie piknik się odbędzie, ponieważ nie da się zarezerwować miejsca dokładnego na dzień przed na przykład. Więc kwestia, kto przyjdzie pierwszy, gdzie zajmie miejsce danego dnia, no a potem jak sieć komórkowa siada, no to jest problem. Bardzo dużo ludzi ostatecznie próbuje się znaleźć, nie może się znaleźć i ląduje na innej imprezie niż miało być. Po drugiej stronie Parku Yoyogi odbywa się koncert. No i w końcu znalazłem naszą imprezę. Nie wiem co teraz powiedzieć. Mam olejek CBD. Zdrowy, legalny, smaczny.
Ciemno jest, to już nic nie będzie się dało nagrać. Ale teraz toczy się taka zabawna walka między takimi żandarmami, którzy patrolują park, a imprezami, które są tutaj jeszcze niedobite. Bo jak przychodzi taki policjant, to ludzie tak trochę ściszają, a on tak trochę udaje, że ściszyli i dzięki temu nie musi podchodzić i zagadywać. Więc to jest taka jak Metal Gear Solid trochę. Jeszcze jedna ważna rzecz na temat Hanami. Jako że Japonia jest krajem z dojrzałym poczuciem humoru, to jak się napijesz za dużo i zemrzesz na ziemi, to ludzie na pewno będą z tobą robić jakieś głupoty. Oho, idzie ochrona. Bieg lat w Japonii można wyznaczyć rytmem Hanami. Tyczy się to również mojego życia. Pamiętam jak 5 lat temu podczas Hanami, niedługo po tym jak postanowiłem zostać w Japonii dłużej niż planowałem, poszedłem na łódeczkę w Kichijoji z nowo poznaną znajomą, Kasią. 4 lata temu kręciliśmy z Kasią, jak nasz kolega Yukun oświadcza się. 3 lata temu spóźniliśmy się z Kasią na prawie wszystkie imprezy, na które chcieliśmy iść. 2 lata temu byłem w tym czasie na Islandii. Rok temu pierwszy raz vlogowałem Hanami i chciałem pokazać jak najwięcej pięknych miejsc, a przy okazji zacząłem wtedy robić zdjęcia modelkom. No a jako, że Japonia zawsze pozostanie Japonią, przez noc ma miejsce wielkie sprzątanie, po to, żeby wszystko było idealnie czyste na kolejny wschód słońca, żeby można było imprezować od nowa.